Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla was taki króciutki film o Silent Hill F. Ja tutaj od razu mówię, że nie dostałem tej gry do recenzji akurat. Konami odmówiło kluczy na Polskę, także jeżeli ktoś to w ogóle dostał do recenzji, to musiał załatwić sobie spoza Konami. Także wróćmy do tematu. Wczoraj wieczorem internet zalała fala takich informacji, jakoby ten Silent Hill F działał bardzo źle. Wychodziło tam, że niby działa w rozdzielczości 360p, że w ogóle wygląda to do dupy i tak dalej. Ja to sprawdziłem, okazało się, że to są kompletne bzdury. Ja nie wiem, kto w ogóle za debil coś takiego podał. Niestety duże portale w internecie nie pofatygowały się, żeby to sprawdzić. Powielały cały czas te bzdury w internecie, one są cały czas obecne. Ja wam teraz pokażę, o co tutaj chodzi i skąd wiem, że to są po prostu bzdury, a ten Silent Hill F działa po prostu normalnie. No ja spędziłem chwilę na sprawdzaniu, skąd w ogóle pojawiła się ta informacja w internecie o tym, że podobno na PlayStation 5 gra działa od 720p do 360p, czyli w żałosnej rozdzielczości. Sprawdzałem i w końcu mi się udało znaleźć źródło. Był to internetowy twórca uniku El Analista de Beats, jaki czasem sprawdza wydajność w grach na konsolę. On ma do tego specjalny sprzęt, zresztą ja też mam taki sprzęt, bo dla was też tą wydajność nieraz mierzyłem. No i ten koleś sobie wziął tego Silent Hilla, zmierzył sobie FPS, natomiast przy okazji stwierdził, że zmierzy też rozdzielczość, jaką ma ta gra. No i z tych jego pomiarów wyszło mu, że Silent Hill F na zwykłym PlayStation 5 działa w rozdzielczości od 360p do 720p, potem ma być upskalowany do wyższej rozdzielczości. No i wiecie, nie trzeba było być ekspertem, żeby stwierdzić, że te liczby są jakieś dziwnie takie znacznie za niskie, nie? Że to wygląda po prostu śmierdząco. No mi też się od razu zapaliła czerwona lampka, że tutaj coś jest nie tak. Co więcej, wszystkie te portale w internecie, tak jak mówiłem, powielały to bez żadnej weryfikacji. Natomiast udało się tą informację zweryfikować. Na szczęście ekipa Digital Foundry, taka znana ekipa, która robi techniczne recenzje gier, może ją znacie, stworzyła film na temat tej gry. No i ja wlazłem na ten ich film i zacząłem to sprawdzać. No i po sprawdzeniu dokładnie tego właśnie materiału Digital Foundry okazało się, że to, co ten pan El Analista de Beats twierdzi, to są kompletne jakieś pierdoły. Według Digital Foundry gra działa bowiem w trybie wydajności w 1080p oraz w trybie jakości w 1440p. Mówimy tutaj o wewnętrznej rozdzielczości, czyli przed jakimkolwiek upskalowaniem jest to czysta wewnętrzna rozdzielczość i to mówi gościu z Digital Foundry. Tamten drugi facet, jak pamiętacie, ten analista The Beats, powiedział, że jest to od 360 do 720p, czego ten film Digital Foundry kompletnie nie potwierdza. To są pierdoły. Co więcej, sami pracownicy Digital Foundry próbowali na Twitterze obalić te bzdury. Oliver McKenzie, czyli jeden z pracowników tej firmy, wprost pod materiałem mówiącym o tej niskiej rozdzielczości stwierdził, że te wysrywy o tym 360p to jest błąd. On to mierzył osobiście, wyszło mu Full HD i on nie wie, skąd takie pierdoły wychodzą. No tylko wiecie co? On to napisał, a tak naprawdę nikt go nie posłuchał. Wszyscy to mieli w dupie, ludzie dalej powielali te pierdoły i zresztą dalej to robią. Jak więc widzicie, ten Silent Hill F może nie jest jakimś super turbo zoptymalizowaną grą, no ale na Boga, nie działa w 360p, jak niektórzy twierdzą, jak twierdzi ten jeden z youtuberów. Niestety, jak mogliście zobaczyć na dużych portalach informacyjnych, ciągle pojawiają się te newsy z tymi clickbaitowymi nagłówkami w stylu, że jest 360p, że jest tragedia i tak dalej i tego typu bzdety. Niestety, nikomu się nie chciało sprawdzić tej informacji przed publikacją, oni po prostu to przeklejają jeden od drugiego, no i to jest bardzo smutne. No ja widzowie dzisiaj od samego rana próbuję odkręcić te bzdury o tym 360p. Zrobiłem już wpis na Twitterze, zrobiłem na Facebooku, zrobiłem u nas na stronce, na Game Only. Natomiast ciężko to idzie, bo ja nie mam takiej siły przebicia jak jacyś wielcy youtuberzy, tak? Także mam do was tutaj prośbę, podajcie tę informację szerzej, żeby wszyscy wiedzieli, że te informacje o tym 360p to są pierdoły, tak? Że ta gra wygląda całkiem normalnie. Mam prośbę, że jak ktoś z waszych znajomych będzie cytował właśnie tą informację o tym 360p, od razu go poprawcie, że to są bzdury. Ja w przyszłości, jak zobaczę tego typu fake newsy, też postaram się od razu je debankować, od razu je weryfikować i dam wam od razu znać. Dzięki wam byczki i trzymajcie się.